Hej, to Mibuj. Dzisiaj przedstawię projektor od Xiaomi. Czy może on zastąpić telewizor? Przekonajcie się sami. Zapraszam. Teraz pokażę, jak wygląda projektor z bliska. Za moment również sprawdzę, jaki jest głośny, ponieważ ten wentylator jednak cały czas pracuje, oraz jak z jego nagrzewaniem. Wezmę tylko sprzęty i już sprawdzam. Ok, mam już jeden pierwszy czujnik. I tak jak widać, jest to około 60 dB. Teraz sprawdzę temperaturę. Ta część najbardziej się nagrzewa, czyli jego lewa strona. Jest to powyżej 50 stopni. Sam środek oraz bok to jest 27, 24, 25 stopni, natomiast bok to jest grubo powyżej 50. Teraz pokażę, czy działa. Tak. I znowu powraca do około 60 dB. Jeśli chcemy powiększyć ekran, wystarczy, że podejdziemy do projektora, odsuniemy go od ściany i wtedy ze tak zwanych standardowych 100 cali, których ja mam w tej chwili, robię około 130-140 cali. Oczywiście po takim zabiegu odsunięcia od ściany trzeba ponownie skalibrować ekran, ustawić jego ostrość oraz poustawiać tak, aby całość była równa, czyli dodatkowa znowu zabawa. Teraz właśnie pójdę i pokażę, jak to wygląda. Czy tracimy dużo na jakości? Nie, bo wystarczy, tak jak wspomniałem, ponownie skalibrować ostrość i obraz będzie taki sam jak przy 100 calach. To jest na duży plus. U góry mamy taką zakładkę jak Settings, takie typowe ustawienia. Też troszeczkę tutaj przyspieszyłem, ponieważ jest ich naprawdę wiele. Na wstępie nie chciałem, żebyście się sugerowali tym obrazem, który jest lekko zaokrąglony, ponieważ jest to tylko i wyłącznie wina urządzenia nagrywającego. Projektor wyświetla prawidłowo. W ustawieniach mamy różnego rodzaju opcje. Najpierw opcje ustawienia Wi-Fi, później opcje ustawienia obrazu, Bluetooth, ustawienia, tak jak w tym momencie widać, wygaszacza. Tutaj jest nasze centrum zarządzania, z którego wszystko sobie kontrolujemy. Tak, widać teraz tutaj są dodatkowe urządzenia Bluetooth pokazane. Bluetooth. Opcje parowania. Dane na temat naszego konta. Tak jak wcześniej wspomniałem, opcje wyświetlania ekranu. Przypomnę raz jeszcze, że obraz wyświetlany
są typowo zależne od kilku czynników. W moim wypadku wygląda to tak, że mam specjalną farbę, mam swoje ustawienia, nie mam też wokół okien, przez które wpada bezpośrednio światło do pokoju. Tutaj mamy nasz pierwszy taki jakby obraz przy włączaniu projektora, mówiący o tym, jak sobie możemy poustawiać jego wyświetlenie. Tak mówię, tutaj mamy zaokrąglony widok, natomiast w dalszej części oraz wcześniejszych też widać, że obraz jest, ten kwadrat, prostokąt jest idealny. Tu mamy możliwość właśnie korekcji pod kątem ostrości. Ustawienia dźwięku. Wyjścia. Są dwa wejścia na pendrive'a. Ja używam tego bocznego, jest dla mnie łatwiej. Dane odnośnie naszego sprzętu znajdują się na końcu. Informacje o aplikacji. I tak to wygląda. Będę kilka razy pokazywał, jak zachowuje się projektor. To było przed chwilą pełne słońce, teraz są opuszczone rolety. Obraz jest trochę przyspieszony, aby było nie tak długo. Rolety pełne, boki, tył. Teraz za chwilę zapalę światło. Jest to moje główne światło w pokoju.
Teraz podobna sytuacja i włączam filmik, który jest w 4K, natomiast akurat ma takie rozszerzenie VP9, które nasz projektor już nie umie odtworzyć. Więc jego maksymalna rozdzielczość to 2,5K. Teraz przełączę na standardową telewizję. Jeszcze nie jest tak bardzo źle, gdy nadaje TVN24 HD, ponieważ oni trochę bardziej się starają. Reklamy również są trochę bardziej, tak to określę, podkręcone, więc też naprawdę nie wyglądają źle. Teraz opcja w dzień, gdy opuszczę rolety na dół. Za chwilę też włączę oświetlenie górne. Tak oto wygląda, gdy są zasłonięte rolety oraz gdy jest światło. Teraz bez światła. Wciąż rolety opuszczone, a teraz rolety podniesione do góry. Teraz opcja wyświetlania w nocy. Właśnie wskoczyło lekkie światło górne. Za chwilę jeszcze włączę drugie, mocniejsze. Tak oto wygląda w pełnym świetle u mnie. To są górne światła. Bez problemu da się oglądać. I za chwilę powrócę do opcji bez oświetlenia. Najpierw jedno delikatniejsze oraz totalnie bez żadnego oświetlenia. Odtwarzanie filmów w 4K w formacie MP4 z pendrive'a. Jest to akurat nagranie z kamery Media 4K. Mamy też opcję sterowania poprzez aplikację. Aplikacja jest w naszym tutaj ekosystemie, czyli Mi Home. Możemy również ściągnąć dodatkową aplikację specjalnie pod ten projektor. Gdy na pilocie przytrzymamy klawisz menu, pokazuje nam się ostatnio otwarte aplikacje. Możemy oczywiście je pozamykać. Teraz pokażę czas od włączenia projektora. Jednak to trwa parę sekund.
no ale dużo szybciej chyba według mnie niż te standardowe projektory. W tym momencie mam ustawioną opcję włączenia HDMI 1. Teraz przejdę do Smart Home i pokażę, jak poprzez pilota i poprzez tą aplikację, która jest zbudowana, można włączyć urządzenie. W tym wypadku wybrałem akurat oczyszczacz powietrza. Wcisnąłem w prawym górnym rogu na ON. I tak, widać tutaj po lewej stronie zapaliła się zielona dioda na oczyszczaczu, informująca o tym, że się załączył. Czyli można sterować również z projektora. W menu Sound mamy opcję zarządzania dźwiękiem. Mamy ukazane różnego rodzaju opcje, z których możemy skorzystać jako zdefiniowane, bądź też pobawić się samemu korektorem. Na koniec wybieranie głosowe, które działa, ale tylko w języku chińskim. I am sorry, I did not hear what you said. Teraz wyłączę projektor z pilota. Pokazuje się informacja o czasie, po którym nastąpi wyłączenie. Oczywiście można przyspieszyć poprzez wciśnięcie OK na pilocie. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam, spróbuję na wszystkie odpowiedzieć. Oczywiście, gdy będę miał pełną wiedzę.